To są wszystkie zupki chińskie, które są dostępne w sklepach. Czekajcie, BHP. Teraz to są wszystkie zupki chińskie, a w dzisiejszym materiale połączę je wszystkie w jedno. Zawsze zastanawiałem się, jak może smakować zupka, która jest połączona ze wszystkich dostępnych smaków w sklepie. Nawet z tą najostrzejszą zupką. Dlatego w tym filmie dowiesz się, jak dziwne są smaki zupek, które najlepiej smakują, a na końcu spróbuję stworzyć ekskluzywne danie, które będzie zrobione z wszystkich zupek połączonych ze sobą. Takie danie restauracyjne, coś w tym stylu. Najpierw jednak pora udać się na zakupy, ponieważ trzeba kupić wszystkie dostępne zupki we wszystkich sklepach, a tego naprawdę będzie mnóstwo i wydam też mnóstwo pieniędzy, więc jeżeli doceniasz ten content i podoba Ci się to, zostaw łapkę w górę. Dobimy tutaj 20 000 polubień, to zrobię kolejny odcinek z łączenia wszystkich rzeczy w jedną i możesz napisać w komentarzu, co by to mogło być. Liczę na Ciebie i lecimy do pierwszego sklepu. Postanowiłem, że odwiedzam wszystkie sklepy po kolei: Biedronka, Lidl, Netto, Aldi, Auchan i tak dalej i kolekcjonuję wszystko, co jest w sklepach, jeżeli chodzi o zupki. Chińskie, koreańskie, po prostu te instant. I tak, mac and cheese, 4 sery, barbecue, carbonara i tego naprawdę jest sporo. Ja pierdzielę. W samej Biedrze będziemy mieli już z 20 ponad sztuk. Mam rozkminę właśnie, czy brać te też, czy nie, ale wydaje mi się, że one nie mają takiego makaronu, tylko to jest sam po prostu proszek, więc postawię na wszystkie zupki, które są z makaronem. Zupek w sklepach był ogrom do wyboru. Musiałem skupić się, żeby wybrać wszystkie dostępne smaki. Carbonara, ramen, hot chicken cheese, jeszcze na nowościach było coś. Ja obstawiam, że w pierwszym sklepie już wyjdzie lekko 200. Najzdrowsze zakupy na Sylwestra. Ponad 40 sztuk wyszło około 160 zł, więc powiem Ci, że mocny wstęp i nie wiem ile będzie finalnie, ale obstawiam, że z pewnością będzie ponad 100 zupek. To będzie grube. Nie ma soboty, ale wbijam do Lidla. Tutaj już sprawa ułatwiona, bo większość już wziąłem, jeżeli chodzi o jakieś amino i tak dalej, więc tylko dobieram te lidlowskie. Ej, te wyglądają mega dobrze. Powiem Ci, że jeszcze takich nie widziałem. Dobra, mamy jeszcze 2 razy spicy i klasyczny bulldog, ale tej wersji 3 razy spicy nie widzę. Ogólnie z tego co patrzyłem, to tej wersji 3 razy spicy od bulldoga to już w sprzedaży nie ma. Nie wiem czemu, czy po prostu była za hardkorowa i ją wycofali, ale w Biedronce wtedy była ta wersja 3 razy spicy biedronkowa, więc może ona odda tak samo jak tamta. Łącznie wyszło ponad 70 zł. Zbliżamy się do ponad 80 smaków. Robi się coraz grubiej. Teraz pora na Auchan, wbijam do galerii i pomyślałem jeszcze o jednym. Tu jest zajebisty sklep, który według mnie będzie mega obfity w takie zupki. Deals. Przecież tam jest zawsze pełno takich dziwnych smaków, dziwnych produktów, więc musimy też tam wbić. Chodząc po sklepach nie zdawałem sobie sprawy, ile tych zupek jest. W kolejnych sklepach pojawiały się kolejne smaki i wmijając kolejne półki widziałem nowe smaki, które trafiły do mojego koszyka. O, jalapeno, to one też nie widziałem, mac and cheese. Pomidory z chili chyba też nie? Wszystkich nie było tu. O, jest w chuj tego. No, zobacz tu. Ja pier... Tego nie było, to jest jakiś ostry fest. Patrz, hot korean. Protein, zaś to. Protein, zupka, chłopie. Sweet sour taste. Chicken burrito taste. Napletana taste. Napoletana, sorry. Co to jest? Ciasto, kur... Gluten free cake. Nie. Ponad 100 zł wydane. Na liczniku zupek już jest ponad 100 zupek, a jeszcze mamy parę sklepów do odwiedzenia. Zróbmy takie wielkie podsumowanie na chacie, ile faktycznie udało się ich kupić i złączymy je w jedną chamską, gigantyczną zupkę. No dobra, to zobaczmy, ile tego finalnie jest i jakie zupki mamy. Ja pierdzielę, chyba łatwiej to będzie tak wysypać. Sporo zupek. Przeciętna zupka chińska ma około 1500-2000 mg sodu na porcję, więc mieszając tutaj 117 porcji byłoby około 170 000 do 230 000 mg sodu. Jeżeli taką porcję przyswoiłby człowiek, myślę, że to byłby ostatni posiłek w jego życiu. Pamiętaj, że nieodpowiednia ilość soli może gwałtownie podnieść ciśnienie, mocno odwodnić organizm, obciążyć nerki, serce, więc pod żadnym pozorem nie powtarzaj tego wyzwania i nie rób tego w domu, ani nigdzie indziej. Długo rozkminiałem, jaką taktykę przyjąć, żeby to wszystko przyrządzić i powiem Ci tak, wstawiam ogromny gar wody, żeby mieć wodę po prostu do zalania tych kubków. To będę sobie zalewał spokojnie. Czajnik oczywiście wstawiam sobie też, ale najgorsza robota będzie z tymi zupkami, które nie są tylko do przyrządzenia, w sensie, żeby tylko dolać tutaj wodę i przyrządzić, tylko są tutaj też takie zupki, gdzie trzeba osobno ugotować ten makaron. I to będzie największy problem, więc znowu selekcjonuję je wszystkie,
na te kubkowe, na te, gdzie makaron trzeba mieć przygotowany i na te po prostu, gdzie wystarczy zalać je wrzątkiem. A tu kupiłem pełno takich opakowań, więc zaraz będziemy mieli pełno makaronu. Jeżeli lubisz taki content i chcesz więcej odcinków, gdzie mieszam wszystko w jedno, to zostawmy tutaj te polubienia, które były wymagane na wstępie. Dobijmy je i napisz w komentarzu, co by kolejne można było zrobić. Jest mnóstwo rzeczy, które można mieszać w jedno, więc po prostu pisz i będziemy to robić. Najpopularniejszy z tych komentarzy, które będzie i będzie najwięcej łapek i to będziemy to robić. Ja będę robił i dwie moje ręce. Wszystkie kubki trzeba zalać, więc od razu otwieramy. To jest. Ale to jest tłuste. It was at this moment that he knew. He fucked up. O kurde. Ale śmierdzi, już to czuję. No, ale to jest tłuste, nie chcę schodzić. Ale to jest chyba najniebezpieczniejszy odcinek, jaki może być. Próbowałem rozłożyć to smakami, albo żeby jakikolwiek to miał sens i nie dało się, po prostu jest tyle różnych smaków i tak dalej. Ogólnie jest spoko, że część jest już pomieszana. Jak widzisz, praca w re. Myślę, że połowa śmiało jest już przygotowana. Powiem ci tak, robimy też jakieś 1,5 godziny i myślę, że śmiało jeszcze co najmniej z 1,5 godziny te wszystkie smaki się będzie mieszać. Więc żeby mieć zabawny przerywnik do stworzenia największego, najbardziej dziwnego i po prostu złożonego z wszystkich smaków ramena, czy tam zupki chińskiej, no to zrobimy sobie test smaków na ślepo. Sprawdzę sobie po prostu jak mi pójdzie. Wezmę sobie 10 smaków i zobaczymy ile zgadnę na 10. Jeszcze trochę muszę zrobić, czekaj. Dobra, biorę opaskę, nie mogę nic widzieć, no bo test na ślepo. Otworzę sobie oczywiście oczy, żeby wszystko widzieć. Żartuję, przymknę. 10 smaków, sprawdźmy jakim jestem testerem zupek chińskich. Powiem ci, że ja naprawdę bardzo mało jem takich dań instant. Bardziej sobie robię po prostu taki makaron samemu, więc myślę, że jestem mega amatorem, jeżeli chodzi o to, ale skupmy się na smaku, ponieważ tutaj wszystko chodzi o smak. Mogę nie znać danej firmy, ale moje kubki smakowe muszą znać, bo jestem człowieku, kurczę. Nieważne, dużo jem. Czyli zrobię trochę miejsca, uwaga. Spoko. Tak jak żebyś się czuł git. Ja się czuję git. Jak Ja? żebyś ty się czuł git. Ja nie czuję się git. Ej, w ogóle to tak, żeby nie powiedzieć brzydko, ale no tak pachnie tutaj taką zupką, że jak wyszedłem na chwilę i wróciłem w to samo miejsce, to masakra. Jakbym normalnie w jakiejś chińskiej knajpie był. Proszę bardzo, pierwszy smak. Gdzie jest? Tutaj? Tutaj. Gdzie? Tutaj? O, pierwszy smak. Ale ciężko. Właśnie muszę, kurde, ogarnąć, żeby nie wywalić. Jest pikantna ta zupka. Trochę ser czułem. Nie powiedziałbym, że to jest serowa, bardziej po prostu czułem troszeczkę takiego sera. Ja bym powiedział, że to może być carbonara od buldaka. To jest wołowina z chili. Co? Czemu ja czułem ser tutaj? Nie wiem. Dobra. Carbonara od buldaka. Ja robię sobie cel, żeby zgadnąć 3 smaki. Jak zgadnę 3 smaki, to jestem chińskim testerem. Tylko 3? No bo ciężko tak, jak jest 100 różnych tych. No dobra, to teraz lecimy. Jak zgadnę 3, to znaczy, że coś jest. Ale nie powiedziałbym w ogóle, że to było coś z wołowiną. Bardziej ser czułem. To dziwny ser. Jakieś zioła czuję. Jest dużo lżejsza niż tamta. Wydaje mi się, że to jest coś pomidorowego. Makaron taki dużo cięższy. Kurde. Wydaje mi się, że to może być coś w stylu boloński, napoletański, coś takiego. Taki makaron po prostu z pomidorami. Dobrze, spaghetti Napoli. Tak? No i gra. No to jeden już mam, jeszcze 2 i do domu. Ale to ewidentnie było czuć. Smakowo nawet mega dobre to No było. bo chciałem ci dać takie łatwiejsze trochę No, zaraz. ale spoko, no. To tamten to był zmodyfikowany smak, ten pierwszy. No znowu czuję ser. Ale nie, teraz nie powiem, że to jest ser. Nie no, to jest ser na bank. Ja bym powiedział ser ze śmietanką albo taki mac and cheese, coś takiego. Ostateczny wybór? To muszę albo to powiedzieć? No tak. Kurde. No bardziej śmietankowe to było. 4 sery. Ja czułem pół sera tutaj. Ale był ser. Był ser, ale 4 aż. Nie będzie 4. Ale wam powiem, że już mi tak słono w buzi po tych 3 kubkach, że jak ja bym miał wszystkie zjeść, to człowieku oją i gość do odratowania, nie? No dobra, ale zaliczyłeś mi to czy nie? No serowy, no to tak. No to tak. 2 punkty! Jakiś dziwny smak. Ja bym powiedział, że to jest ten udon. Udon tak, ale jaki? A są inne? Udon to nie jest smak? A co to w ogóle jest udon? Nie mam pojęcia, ale... No to ja mówię udon. Udon! Pół punktu. Udon beef, bym powiedział. Udon curry. Udon curry.
Okej, ale udon słaby jest. Okej, bo udon to jest w ogóle styl, tak? Znaczy chyba, nie wiem, ja się nie znam tak. No też nie znam. Na razie jest 5, tak? Słupek? 4 były. 4, okej. I z Gradem 2. No. No to 50% skuteczności, to jest sztos. Nie wiem, czy ci powiedzieć, czy nie, że No. tu jest taka dziwna nazwa, ale jak zgadniesz tylko tą główną część tej nazwy, to jest okej. W sensie smak. Tak, po No prostu. dobra. Dawaj, to jadę z tym. O? Nie jest zły smak, ale nie wiem co to jest. Mi to takim sosem sojowym trochę czuć. Rosół z jakimś beef bym powiedział. Ten sos sojowy może być, bo to jest No. kurczak yakitori. Kurczę, no to ja czułem beef. Okay. Ale ogólnie w smaku nie jest złe. I to jest ten proteinowy. Ej tak? Okej, no. To po zapachu był dziwny, a w smaku nie jest zły. Ja bym powiedział, że to jest boczkowy jakiś smak. A jakiś ser z boczkiem? To jest identycznie ten sam, co był przed chwilą, tylko inna firma. Naprawdę? Tak. Czy co, to był ten... Yakitori chicken. Ja boczek. Boczek z serem. Co jest, kurde? Gość mnie sprankował. No ale jakbyś to spróbował bez patrzenia, naprawdę boczek Dobrze. było. Pork. Ja bym powiedział pork. Yakitori chicken. Co w ogóle za smak? Ej, ładnie pachnie. No, ej, fajnie. Nie mam pojęcia. Ale nie jest źle. Nie wiem. Na ramen. Nie wiem, nie mam pojęcia, totalnie. Wifon złoty kurczak. To w życiu nie pomyślałbym. Już nie wiem. Jednak słabo ci idzie. Jeszcze tylko raz muszę. Nie, dobre. Nie, złe. Niedobre, w chuj. Naprawdę. Nie wiem co to jest, ale to smakuje jak sól po prostu z pieprzem. Nie. Ja bym powiedział miso ramen. Kimchi. Kimchi, okej. Pozdrawiam kimchi. Okropne, to no nie. Gdzie jest makaron? O! Pachnie zupką chińską. Jak mam być szczery, nie? To już każda smakuje identycznie. Tak? No bo już ta sól po prostu jest tutaj. No soli trochę namiast. Nie mam pojęcia. No, chicken rosół. Wołowina teriyaki. O, pachnie serem, ale nie wiem co to mówi. Pachnie serem. Co jest? Ser, ale szczerze, ten ser nie jest taki intensywny. Tu bardziej po formie makaronu bym powiedział, że to jest mac and cheese. Mac and cheese. Tak? 3 się udało trafić. Bang, bang, bang. Tyle mi wystarczy. Ale wam powiem, że naprawdę, przez to, że każda ma tyle soli, wszystkie później smakują tak samo. Którąkolwiek bym nie spróbował? Nie no, tu czuję ser, nie? Tu też czuję ser. Dobra, lecimy z kolejnymi. Najpierw zmieszamy wszystkie i w ogóle teraz się czaję, że nie mam w ogóle odpowiedniej miski, żeby to wszystko zmieszać. Na razie damy do tej, myślę, że to wystarczy. Damy wszystkie kubki. O kurde, to będzie grube. Ej, faktycznie jak dam wszystkie, to może być ciężko. Mówiłem ci, że małe to jest. Dobra, damy radę. Ej, faktycznie to może być ciężko. Już masz prawie pół, a dałeś 5. Nie, dobra, to był błąd. No, powiedziałem do kogoś z mińską makaronu. Ej, zrobiłem to źle. Dobra, po przemyśleniu jednak będę brał po jednej łyżce z każdego makaronu, bo nie zmieści się. Więc powiedzmy, że to będzie porcja z każdego makaronu. Zaraz tam wezmę, przejrzę to wszystko i zrobię, żeby było idealnie. No naprawdę. Po jednej łyżce będzie idealnie, no. O. Zupki trochę. Musi być tyle samo. No i teraz tak, z tej no to będę po prostu robił tak, że biorę z tej górnej porcji tyle. Albo wiem, uratuję to tak, to zmieszam. Trochę mac and cheese. Trochę mac and cheese'u. Zmieszam to wszystko i teraz nałożę porządną porcję. I zupki trochę, ale tu nie ma za dużo. Jeżeli by ktoś chciał porcję zupki chińskiej, śmiało piszcie do mnie na Instagramie. Będę czekał. Tak się prezentuje wymieszanie wszystkich kubełkowych makaronów. Zresztą, no ci powiem, że wyszło tego naprawdę sporo i finalnie nie wygląda to tak źle.
każdego smaku jest po trochu. Jeszcze nie próbuję, ale naprawdę ci powiem, że jakbym to dostał na stole, to bym się skusił, żeby spróbować. Ja pierdzielę, ale tu jest wszystkiego miks. Oprócz tego zostało już bardzo niewiele makaronu. Tylko zostały carbonary, cheese, hot chicken, kimchi, różne smaki, pikantne, krewetki, chicken. O, te są najciekawsze, bo są najostrzejsze, te będziemy sobie też zaraz brali. To jest fajne black noodle. No i tu zostało jeszcze trochę. Więc szczerze myślę, że nie mamy nawet jeszcze połowy. Więc jak najbardziej zapnij pasy, bo przyda się jeszcze dużo gotowania. Przede mną właśnie wstawiam kolejne gary z wodą. Ten już się tutaj palą i zaraz będziemy mieli wszystko przygotowane. Obyśmy do 21 skończyli. Proszę o to. Teraz pora sprawdzić, który smak z tych najciekawszych będzie najlepszy, więc runda sprawdzająca. Runda sprawdzająca. Sprawdzamy to, ziomek, po prostu na szybko. Subskrybuj, bo łapka w górę już powinna być zostawiona. Dobrze. No, ja nie mogę, już mam dosyć tych zup. Teraz lecimy sobie z rundą carbonary. Carbonara extra cheesy. Jest spoko. Naprawdę. Hot carbonara. To jest wersja Asia flavor. Ta lepsza. Oriental chicken mama. Ale tych przypraw. To najsmaczniejsze. Czuć boczek i naprawdę ser. Petarduniata. No. Oriental kitchen mama. Pyk, pyk. Kulisy powstawania zupek to jest ci powiem tak żmudne. Musisz każdą zupkę zalać, a już opracowałem patent, jak to robić z tymi, gdzie makaron musisz ugotować. Więc robię to tak. Rękawiczka bezpieczeństwa. Tu na przykład nie ma makaronu, który powinien być ugotowany. Porcyjka jest zrobiona. I do buldaka. Porcyjka jest zrobiona. Człowieku. Wprawa. Dobra, i trochę wody też, bo do buldaka musi trochę też być, żeby ten sos się tam połączył. I zobaczymy, czy wyjdzie. No człowieku, zobacz. Buldak jak talala. Nie tu, tylko tu. Dzwonią z tych zupek. No. Sanepid. Przedostatnia runda smaków. Stwierdziłem, że nie ma co po prostu każdej zupki robić osobno. Zrobimy sobie jeszcze te serowe, później te najostrzejsze, ponieważ to miałem zrobić na pewno, a resztę zmieszam wszystkie przyprawy i właśnie gotuje się wielki gar makaronu. Proporcjonalnie wziąłem każdego makaronu z każdego opakowania i zaraz zmieszymy wszystkie przyprawy, będzie grubo. Subskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę, bo już brakuje mi widelcy. Więc naprawdę jest grubo. Zaczynamy od ser i boczek. To jest naprawdę smak, który może być ciekawy. Pachnie serem i boczkiem. Dobra. Naprawdę ser i boczek czuć. Rewa. I marchewka i cebula jest narysowana, ale podejrzewam, że nie ma w składzie. Jest cebula, 0,07%. O kurde. Klasyczny serowy buldak. To mi się wydaje, że na tle serowych zupek może być mocno konkurencyjne. Czuć ser, pikantność czuć przede wszystkim. Dobre, to jest dobre. Hot cheese ramen. Ale szczerze mówiąc, chyba bardziej mi smakował na razie ten boczek, jeżeli chodzi o smak. To ładnie pachnie, naprawdę, to ładnie pachnie. I to jest mało pikantne. Ten buldak dużo bardziej pikantny. Takie delikatne w smaku. Wifon o smaku serowym. O, to jak ma być 4, to pachnie tak sobie. To nie, znaczy, ja bym powiedział, że to jest taki rosół. Bardzo mało serowe. No i ser w ziołach, klasyk, który teoretycznie naprawdę tutaj powinien przodować, bo to wszyscy mówią, że to jest sztos. Bardzo ładnie pachnie. No, i to jest klasyk, to jest dobre, to jest naprawdę fajne. Tu bym jeszcze pasować, żeby zetrzeć prawdziwego sera. I wtedy już naprawdę petardunia. W serowych zupkach wygrywa ser w ziołach. 15 watów w porcji takiej zupki i 302 kalorie. Jaką masę może zrobić z tym, chłopie. Godzina 21 się zbliża, za 20, a tak naprawdę jak miała być 4, to chyba została nam jeszcze połowa. Więc ten patent z połączeniem wszystkich sosów to mi się wydaje, że będzie zbawienny, bo naprawdę tyle to będzie trwać, bo każdą zupkę osobno przyrządzić i tak dalej, no to naprawdę jest mnóstwo roboty. Co ja sobie myślałem, ale teraz runda ostrości przed tym wszystkim. Zobaczymy, która zupka jest najbardziej ostra z tych dostępnych, które są w sklepie. Tu jest 3 razy spicy, ale to nie jest bulldog 3 razy spicy, więc wydaje mi się, że to nie będzie takie potężne. Zaczynamy od Oriental Kitchen. Ona była dobra, jeżeli chodzi o tą wersję carbonara, chyba najlepsza była. No to zobaczmy sobie ich ostry makaron. Aż się cykam ci powiem, bo to jest naprawdę mega skondensowane, bo tego makaronu, jak widzisz, tu jest mniej, a te przyprawy naprawdę w całości połączone z tym dają mega moc. Ostre.
O, tak, naprawdę ostre. Ten będzie najostrzejszy moim zdaniem, ten razy 3. Ten razy 3 mówisz, że najostrzejszy? No tak mi się wydaje. No dobra, to dam go na koniec, bo on już podjedzie mi kubki smakowe i będzie lipa. Dobra, lecimy sobie teraz Super Spicy Red. To wygląda jakby zupka z Wuhan była. Jakaś taka z ostrzeżeniem. Gorące. Wow, ale to jest mocne. Mocniejsze mega niż to. Tak? Mocno? O, naprawdę no. Chcesz spróbować? Nie chcę. Nie? Nie. Dobra, jaka kwota, żebyś zjadł? Ale ostre na maksa to jest. Naprawdę, od razu. Ej, naprawdę. Aż mi się od razu spłaciło tu. Dobra, teraz bierzemy sobie Bulldog wersji 2 razy spicy, czyli to nie jest ten najmocniejszy, którego już niestety nie ma w sprzedaży. Ale w ogóle ciekawe czemu. Jeżeli jesteście detektywami internetowymi, pogłębcie, poszukajcie czemu ten Bulldog 4 razy spicy został wycofany. Czyżby był za ostry? Naprawdę, ja pamiętam jak go jadłem, to przeginka to była. Jest ostry. Mocno ostry. Też ostry. O kurde, ten jest mocniejszy. Bo on tak wchodzi. To, no, bo powiem wam tak, różnica między tymi a tymi jest taka, że tutaj jest na wejściu ta sama ostrość, ale tu po prostu to się rozkręca i potęguje i mocniej. Naprawdę jest, to jest mocne. To byś musiał zjeść, spróbować. Jak musiał? No ale zjadłbyś. Ale naprawdę jest gnój. Tu jest gnój. No i 3 razy spicy. W wersji biedronkowej 3 razy spicy. Czyli to jest to, żeby było. Pokażę. To jest gnój. 2 razy, no. A teraz 3 razy. Sprawdzam. Uwaga, sprawdzam ostrość. Jest też ostre. A wydaje mi się, że to mocniejsze było. Wydaje mi się, że 2 razy jest ostrzejsze, no. Bo zobacz, nie zrobiło takiego wrażenia na mnie. Bo już to zrobiło mega. No dobra, to najostrzejszą zupką oficjalnie 2 razy Bulldog Spicy z tych, które mam tutaj dostępne. Zmieszajmy wszystkie pozostałe przyprawy w jedno, bo już makaron mam tutaj przygotowany. Taki duży, ale ostre. I oczywiście wkładamy również po porcji, ale to naprawdę doda pikantności. 1, 2, 3 i 4. Teraz zrobisz ten challenge, musisz skończyć te wszystkie zupki. Ja teraz przyjmuję ten kanał. Zaczynasz od Może to być mój ostatni odcinek. nie twój ostatni posiłek w życiu. Ostatni posiłek w życiu. Dobra, tu jest ponad 50 smaków jeszcze. Tak naprawdę obliczyliśmy, że to jest połowa, która została przygotowana. Więc wiesz co by musiało się stać? Byśmy mieli dopiero połowę odcinka. I byśmy jechali dalej z tematem, więc żeby przyspieszyć to, żebyśmy nie siedzieli do 3, 4 w nocy, to tak jak ci mówiłem, bierzemy wszystkie teraz przyprawy, dajemy do jednego kubełeczka, bierzemy ten makaron, który jest ugotowany z tyłu, mieszamy to i będzie wszystkie połączone smaki będzie, już nie wiem co gadam, bo wiesz czemu? Bo jestem przebodźcowany zupkami. Może barszczyk? Tyle przypraw udało się zorganizować z tych wszystkich paczek. To mi się wydaje, że jeżeli jakikolwiek człowiek by to zjadł, to jest śmierć. Tyle soli, wszystkich rzeczy, jednorazowo. Oczywiście, nie że ogólnie jakby sobie to tam jadł. I wrzątku nie wstawi. Godzina 23. Końcu pora to wszystko zalać. Ja nie wiem w ogóle ile wody dać. No, jak najwięcej. No właśnie chyba, żeby to w miarę płynne było, nie? Zobacz to, to w ogóle ledwo idzie, masz. Ale to daje. Ej, to naprawdę jest zapach sam. A pomyśl, że to jest tylko 50% zupek, które były. No. Że już połowa poszła tam, nie? Ej, kurde, co jest? Ale moim zdaniem więcej wody. Tak? No. Jeszcze? Bo to jest zbyt intensywne. Wypiłbyś to? Nie chcesz? Nie. Wypij sobie, chłopie. Podziękuję akurat dzisiaj. Zresztą, ale waży ile? A ty byś wypił? Nie. No, a będziesz. Musisz łyżeczkę spróbować, jak smakuje. No jak ty wypijesz, to jeniesz. No ale taką małą, tylko na spróbę, na końcu łyżeczki. O kurde, topnieje mi stół od tego. Przypali go. No przepalił od tego, ale naprawdę to jest mocne. Myślę, że ilość sodu i soli to tu jest naprawdę przepotężna. Ej, to jest tak skoncentrowane jeszcze, że w ogóle masakra. Dobra, i teraz pytanie, ile tego do tego? No taką, nie wiem, z pół szklanki. Tyle? Czy jeszcze? Nie wiem, zobacz ile, jak się wymiesza. Jeszcze. Ja pierdzielę. Ja chyba git, no. Czy jeszcze dać? Daj trochę jeszcze.
Daj, wywaruj jeszcze trochę. Kociołek. Okej, teraz jest git. Ja cię kręcę. No. Ej, pachnie to źle. Więcej makaronu powinienem dać. Naprawdę okropne to jest. Co ja zrobiłem? Wodą teraz to trzeba. Albo dogotować jeszcze makaronu. Albo wiem co zrobić. Do tej ilości tutaj co dałeś, dolać wody po prostu. I to będzie tak dobra. jakbyś, wiesz. No dobra, zupa. Tak. Dobra, już. No okej. No i teraz. I tak jest. O Boże, i tak jest okropne. No i teraz tak naprawdę pozostało nam dodać wszystkie utworzone makarony, czyli tutaj ten i największą porcję, tą pierwszą. Właśnie nie wiem, czy mi się to wszystko zmieści tutaj. Chyba mam pomysł. To się zmieści tu? Okej. Mam pomysł, jak to zrobić. Ale teraz muszę jeden pewny ruch zrobić. Kurde! Co ty zrobiłeś? Zapomniałem, że to jest dziura. Co za gościu? Czekaj, lekko. Dobra, bo zapomniałem, że tam jest dziura. O kurde, to chyba nie był dobry pomysł. Ty, dobry, pomieszano. Oh yeah. Indyjskie rączki. Ja pier... Gruby odcinek. Wszystko jeszcze dokładnie wymieszać. Danie było połączone idealnie. Są warzywa, widzę. Jest dużo smaku, to na pewno. Danie nie jest złe. Tak myślisz? Nie. Spróbujemy sobie. Próbujemy? No ty też. Musisz sprawdzić, czy to co kamerowałeś dzisiaj będzie dobre. Ja do domu muszę jechać akurat. No to pojedziemy z porcją makaronu. Dobra, dwie ładne porcje. Ogólnie tam mam makaron w restauracji, to powinno się nakładać tak, nie? Ja nie wiem. I to mam mnie przekonać, czy co? No tak. Zobacz, jaki będzie, to będzie pyszne. Ja ci to jeszcze udekoruję tak, Okej, że to nie będzie tylko sam makaron. dobra. Zaraz zobaczysz, ja ci tak podam, że człowieku zaraz to zjesz i powiesz, że miałeś rację. Dobra. To jest najciekawszy makaron, jaki jadłem w życiu. Na pewno będzie Tak najciekawszy. powiesz. I ogólnie tak, właśnie porcje w restauracji nie powinny być przesadzone, więc to mi się wydaje, że jest idealna. Specjalnie wziąłem ze środka, żeby wiesz, cały ten smak tutaj był. Damy sera, żeby było wszystko pięknie. Ogólnie ci pokażę przy okazji zajebisty patent na otwarcie sera, patrzcie to. Jak otwierasz parmezan, to przekroj go tutaj z opakowaniem i jak otworzysz go, na przykład użyjesz tą część? Nie, zrobiłem coś. Dobra, jednak ten patent coś się nie wypali. Nie. Ogólnie to było tak, że chowasz końcówkę tutaj, ale chyba otworzyłem ze złej strony, więc wybacz mi, już jest prawie północ. Damy sera, żeby było wszystko elegancko. Jak? Prawie jak z restauracji. No prawie. Bo nie próbowałeś jeszcze. Nie wiem, czy chcesz. Prawie, bo wygląda nawet lepiej, bym ci powiedział. No tak. W restauracji mogą się uczyć. W ogóle przydałaby się jeszcze jakaś zieleninka, tak żeby na górę dać. No już dajmy sobie spokój, bo to nie uratuje tego. No dobra, patrz, ale jakbyś przyszedł na imprezę i ktoś by ci taką misę dał makaronu, to byś się nie ucieszył? Na pewno. No. Ja się ucieszę. Ja też. No oficjalnie teraz testujemy, jak wyszedł makaron połączony ze wszystkim. Tylko ja mało zjem dzisiaj. No całą porcję. Nie mogę. Ale to jest mała porcja, czemu nie możesz? No bo już jest późna godzina na diecie. Na diecie. Piszcie, co można byłoby połączyć jako kolejne. Jestem ciekaw. Zobaczymy, który komentarz będzie miał najwięcej polubień. Może sobie tak tutaj wzruszyć ten serek. Mogę? No. Dobra, to robię. Ale zresztą, nie wiem czy ty też trafiłeś, ale ja na przykład mam część z mac and cheese. Tu? To może tam być. No. I ty też masz, czyli widzisz, kucharz równomiernie tutaj dał. No, ale nawet zieleninka jest. No tak, Zdrowia. Ja sobie tutaj zakręcam jak w eleganckiej knajpie. No zobacz to. To no nie wygląda to źle. Pięknie to wygląda. Tak? Wykwintny makaron. Ja tyle mogę? Wystarczy. Ja zjem całe z chęcią. Nie, ale tak jak szczerze miałbym powiedzieć, to nie jest takie złe. Jest na pewno bardzo słone. No, soli to tutaj jest nie wiem ile. No mnóstwo. Ale jest na pewno delikatniutko, nie jest jakoś super ostry, ale tak delikatniutko. Uważam, że jest wyważony smak, trochę za dużo przypraw. No dobra, i teraz ile byś dał w skali od 1 do 7? 7, sztos, restauracja,
piękna, 1 do kosza. Ale nie, szczerze, jeśli chodzi o smak, no to 3-4 nawet bym dał. Ja bym 4 dał też, no. No. Tylko po prostu w głowie mam, że to jest sama chemia i to jest sama sól, więc zdałbym 0 najchętniej, ale dam 3-4. Nie, no ja coś tak takiego. szczerze dałbym 4 i myślę, że to jest naprawdę fajna opinia. I jeszcze podstawowe pytanie, jaki najbardziej czujesz tu smak? Co przeważa najbardziej? Sól. No to ja też, ale ogólnie jakbyś miał jakiś smak z tych, które tam próbowałem, to co by to mogło być? Nie wiem, no to jakiś coś mięsnego. Ja bym ten Kostka rosołowa taka czuję. chicken dał właśnie, No, no. jakąś Chicken kostkę rosołowy. A, już nie będę jadł. Ja zjem całe z chęcią. Jak to mówi klasyk, brzuch boli od pizzy, ale nie w tym wypadku po makaronie. Tutaj pojawiają ci się poprzednie odcinki, koniecznie je nadrób, subskrybuj ten kanał i widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach. Peace!